Witam serdecznie dzisiaj po południu. Jak sprawdzić, czy rynek wierzy w spadek inflacji w Polsce? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Jak sprawdzić, czy rynek wierzy w spadek inflacji w Polsce? Dzisiaj o godzinie 10 poznaliśmy finalny odczyt sierpniowy inflacji. Była ona dokładnie taka jak wcześniejsze prognozy, wcześniejszy odczyt 10,1. No ale dla rynku najistotniejsze jest teraz to, czy dalej inflacja będzie spadać, czy spadki inflacji pozwolą na dalsze luzowanie polityki monetarnej, ponieważ po poprzednim tygodniu, kiedy doszło do skokowej, dynamicznej obniżki stóp procentowych, teraz rynek cały czas wierzy, że i w październiku będzie obniżka o 50 punktów bazowych, do końca tego roku poza październikową będzie następna o 25 punktów bazowych, że w 2024 będą kolejne stopy procentowe obniżane w tempie około 150 bazowych w całym roku, czyli że za rok mniej więcej zakończymy 2024 w okolicach poziomu 4% na stopie referencyjnej w Stanach, w Polsce. No i pytanie jest, czy rynek rzeczywiście będzie wierzyć w to, czy tak się stanie i czy rynek wierzy w spadek inflacji, co ma pozwolić na wiarę w to, że będą także obniżki stóp procentowych. I jak to sprawdzić? Taką rynkową miarą zaufania inwestorów do tego, czy procesy inflacyjne faktycznie będą postępowały tak, jak chcą władze monetarne, czyli czy odpowiedź na pytanie, czy rynek wierzy w spadek inflacji, tkwi w zachowaniu polskich obligacji. I w tym wypadku warto się posługiwać obligacjami 10-letnimi i widzimy, że na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy rentowność utkwiła w rejonie 5,50-5,60 na rentowności. Rynek już wcześniej, od samego początku tego roku, zaczął wyceniać, że procesy dezinflacyjne w Polsce będą zachodziły. No i teraz na przestrzeni następnych miesięcy, następnych tygodni i kwartałów będziemy sobie odpowiadać na rynku długu na pytanie, czy rynek naprawdę będzie wierzył w spadek inflacji. Jeżeli rynek będzie wierzył w spadek inflacji, to będziemy świadkami spadku w rentowności polskich obligacji, rozstania się z tymi poziomami, na których teraz jesteśmy, w okolicach 5,50, 5,75, 6% w ujęciu długoterminowym, gdzie od samego początku tego roku rynek się konsolidował. Jeżeli faktycznie w następnych miesiącach, tygodniach, następnych dniach rentowności ruszą w dół papierów 10-letnich, to w takiej sytuacji rynek naprawdę będzie wierzył w spadek inflacji, że poluzowanie polityki monetarnej będzie efektywne. Dlatego też, jeżeli chcemy sobie odpowiedzieć, jak sprawdzić, czy rynek wierzy w spadek inflacji w Polsce, obserwujmy zachowanie polskich obligacji 10-letnich i będziemy wiedzieć, jaka jest faktyczna odpowiedź. Rynek jest gigantyczny, bardzo duży, no i w tym wypadku, kiedy są wymieniane miliardy euro, dolarów, funtów, złotych, łatwo zrozumieć, czy rynek obiektywnie myśli, jak rynek obiektywnie myśli o perspektywach inflacyjnych w naszym kraju. I oczywiście także warto widzieć, zaobserwować, jak na przestrzeni ostatnich dni zachowała się cała polska krzywa dochodowości. I widzimy, że klasycznie bliższa część krzywej dochodowości wyraźnie zaczęła spadać na rentowności. Papiery poszły w górę na cenach i krzywa się przesunęła. I w tym wypadku widzimy, że przesunięcie jest obserwowane do papierów o zapadalności do 5 lat. I w tym wypadku przesunięcie widać jak na dłoni, a później na dalszych terminach i na tych papierach, o których mówimy, 10-letnich, mamy nawet lekki przyrost w ujęciu miesiąc do miesiąca. Jednak te zmiany są tak skromne, że nie można tutaj mówić o jakiejś dalszej, jakichś mocniejszych ruchach. Ewidentnie wszystkie papiery polskie zapadające powyżej 5 lat do przodu będą teraz rozgrywały temat, czy utrzyma się spadek inflacji w naszym kraju i czy to pozwoli naprawdę na dalsze luzowanie polityki monetarnej i że ta polityka monetarna, jeżeli będzie luzowana, będzie przynosiła pozytywne efekty polskiej gospodarce. Dlatego też bardzo łatwo teraz obserwować, jest po prostu bardzo dobry miernik rynkowy tego zaufania
do tego, czy rynek wierzy w spadek tempa inflacji i czy procesy monetarne będą uzasadnione. No i teraz warto także zwracać uwagę na tak zwaną premię za ryzyko dla naszego kraju. W bardzo prosty sposób jest ją mierzyć, czyli to jest po prostu różnica w rentownościach między niemieckimi, amerykańskimi papierami, a polskimi obligacjami. I w tym wypadku, kiedy zrobimy sobie taką różnicę do niemieckich papierów, to ta premia za ryzyko w ostatnich miesiącach cały czas ma tendencję do kurczenia się i jest ona najniższa do 2021 roku i bardzo podobne widać to względem różnicy do amerykańskich papierów. Tutaj także premia za ryzyko dla naszego kraju spada, to jest dobra informacja i analitycy i ekonomiści twierdzą, że lepiej polską premię za ryzyko określa to, jaka jest różnica do amerykańskich papierów niż do niemieckich i to jest pewnego rodzaju ciekawostka. Co jest teraz także dla nas bardzo istotne, czyli kurs walutowy, o czym było już bardzo wiele materiałów, ale dzisiaj mamy dość spokojną sesję. Na razie nic tutaj nowego się nie dzieje. Rynek tak jakby zdyskontował całą falę umocnienia amerykańskiego dolara i nawet kurs euro-dolara na poziomach 1,06 nie jest w stanie doprowadzić do kolejnej fali osłabienia krajowej waluty, czyli te poziomy, które są zaznaczone na wykresach euro-złotego i dolar-złotego, tak jakby były poziomami optymalnymi równowagi i prawdopodobnie aż do Fedu uda się je utrzymać, a co dalej będzie wynikało z zachowania euro-dolara. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zaczyna penetrować poważny opór 1975-2000 punktów. Gdyby się okazało, że dzisiaj udałoby się zamknąć nad poziomem 2000 punktów, to w takiej sytuacja zaczęłaby faworyzować scenariusze prowzrostowe, nawrotu do tendencji wzrostowej. Udałoby się obronić potężne wsparcia w ujęciu tygodniowym, a przejście psychologicznego poziomu otwierałoby perspektywę wzrostu do poziomu 2200, a zwłaszcza 2400 punktów. Przypominam, że mamy już teraz połowę września, a jakość spadków indeksów giełdowych nie ma, chociaż ze statystycznego punktu widzenia wrzesień jest najgorszym miesiącem do inwestowania podczas całego roku, a mamy sprzyjającą sytuację, jeżeli chodzi o cykl prezydencki, dlatego też wraz z upływającym czasem będzie prawdopodobieństwo zaczęło faworyzować i to zdecydowanie scenariusze prowzrostowe w końcówce tego roku. No i teraz, jeżeli już przeanalizowaliśmy rynek krajowy, to zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o tym, jak inwestować na giełdzie. Taki materiał dla tych inwestorów, którzy nie są aż tak bardzo zaawansowani, oraz jak inwestują profesjonalni traderzy. Ten materiał naprawdę jest warty zainteresowania. W sytuacjach, kiedy mamy ogromną zmienność, duże emocje, warto wiedzieć zdecydowanie więcej, jak to robić i ten materiał jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Przechodząc do rynków zagranicznych, zaczynamy określać teraz szansę na pierwszą obniżkę stóp procentowych w strefie euro. I pierwsze analizy pokazują, że rynek pieniężny spodziewa się 75 punktów bazowych obniżek w 2024 roku. Widzimy największe instytucje finansowe, kiedy prognozują pierwszą obniżkę stóp procentowych i widzimy, że jest dużo podmiotów, które myślą, że to już w czerwcu 2024 roku będzie taka pierwsza obniżka stóp procentowych i równolegle porównujemy to do Stanów Zjednoczonych. I tutaj także rynek myśli, że będziemy świadkami obniżek stóp procentowych w 2024 roku i ta ścieżka ma wyglądać tak jak teraz na tym najnowszym badaniu. Rynek także przywiązuje dużą wagę do prognoz Fedu. W przyszłym tygodniu mamy decyzję i będziemy się na tych danych koncentrować, na zmianach w perspektywach gospodarczych dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast jak widzimy tutaj jednak większość ekonomistów spodziewa się, że jednak uda się uniknąć recesji w amerykańskiej gospodarce. Balans Fedu się zmniejsza, ma to także wpływ na giełdę papierów wartościowych, chociaż jak widzimy staje się ona odporna na zmniejszanie się bilansu amerykańskiego banku centralnego, natomiast negatywną informacją dla ryzyka jest to, że rentowności amerykańskich obligacji znowu zaczynają rosnąć
i dzisiejsza sesja będzie nam odpowiadać na pytanie, jaka jest odporność rynku akcyjnego, rynku ryzyka na rosnące rynkowe stopy procentowe. Amerykański dolar testuje potężne wsparcia w rejonie 1,0650, dlatego też dzisiejsze zamknięcie świecy tygodniowej przyniesie nam odpowiedź i zwiększy albo zmniejszy prawdopodobieństwo dalszej fali umocnienia amerykańskiego dolara. Każde przejście poziomu 1,06 zwiastowałoby ogromne zwiększenie prawdopodobieństwa umocnienia amerykańskiego dolara, ale ten poziom ma tak duże znaczenie, że może z tego poziomu wyjść wzrostowe odbicie. Ja osobiście nie spodziewam się, że ten poziom zostanie pokonany przed Fedem, który w przyszłym tygodniu będzie miał spotkanie. Para dolar do jena kontynuuje tendencję wzrostową i prawdopodobnie będziemy świadkami także optymistycznego otwarcia na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych. A co dalej? Zobaczymy. Przypominam, już jesteśmy w przyszłym tygodniu w połowie września, a spadków indeksów giełdowych nie ma. Cykl prezydencki faworyzuje, żeby końcówka tego roku była dobra, optymistyczna dla giełd papierów wartościowych, dlatego też z każdym kolejnym dniem bez spadków indeksów giełdowych zwiększać się będzie prawdopodobieństwo nawrotu hossy na giełdach na całym świecie, więc także w Europie. Jeżeli indeks DAX utrzyma się nad poziomem 16 tysięcy punktów, to będzie dobra wiadomość, także dla popytu na ryzyko w Europie, pomimo słabych danych makroekonomicznych. Natomiast konsolidację widać na rynkach surowcowych. Cena złota jest stabilna na poziomach sprzed poprzedniego tygodnia. Rynek srebra także broni swoich ważnych wsparć, a cena miedzi nieśmiało próbuje przejść przez pierwsze opory, a dopiero ich pokonanie jeszcze bardziej zwiększyłoby prawdopodobieństwo optymistycznego rozwoju wydarzeń na giełdach papierów wartościowych na całym świecie. Warto także obserwować cenę ropy naftowej, gdzie przechodzenie poziomu $90 wygląda na to, że będzie procesem trwałym i perspektywy co do przyszłych stóp procentowych będą także uzależnione od tego, co się dzieje na ropie naftowej, a dane, które poznaliśmy w tym tygodniu o wpływie ropy naftowej na inflację, dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych pokazują, że wrażliwość amerykańskiej gospodarki i inflacji na rosnącą ropę naftową jest duża, jest większa niż prognozy ekonomistów wcześniej, jakie te prognozy były tworzone. Dlatego też, że zagrożeniem dla inflacji jest to, co się dzieje teraz na ropie naftowej, a najbliższe opory wkrótce będą dopiero testowane i zobaczymy wtedy tą siłę popytu, czy jest w stanie przebić je i kontynuować ruch w kierunku $100. I na koniec Bitcoin, gdzie obrona wsparcia też lekko faworyzuje scenariusze prowzrostowe, ale na razie Bitcoin tylko nieśmiale zaczyna sygnalizować lekki optymizm na rynku ryzyka. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni i zawodowi traderzy. Ten materiał jest bardzo istotny w sytuacji takiej ogromnej zmienności, jak ma to miejsce teraz na rynku złotego, a dla tych mniej profesjonalnych traderów, jak inwestować na giełdzie, taki kurs, webinar bardzo interesujący, także jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć!